Słuchajcie, stało się. Już to się stało. Nie mówię o zalewie chińskimi samochodami naszych ulic. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. A co się stało? Na nasze ulice wjechały chińskie samochody klasy premium. To jest model G6. I to wcale nie jest najbardziej luksusowy, największy samochód w ofercie tej firmy. Nie, bo wraz z G6 średniej klasy samochodem kompaktowym przychodzi na nasz rynek model G9 i to jest olbrzymi luksusowy SUV i P7, czyli limuzyna równie luksusowa i równie wyrafinowana. Ale tym razem G6. G6 i to trzeba od razu powiedzieć, czyli konkurent Tesli Y i konkurent Byda Siliona 7, no i trochę konkurent BMW iX-a, chociaż zdecydowanie mniejszy. Cena? No właśnie. Tego jeszcze nie mogę Wam powiedzieć, bo w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, ceny są jeszcze tajne, nieznane. No dobra, to jeśli bierzemy pod uwagę rozmiary, to mamy 4 metry 75 cm długości nadwozia. Rozstaw osi to prawie 3 metry. I na tej przestrzeni udało się stworzyć naprawdę obszerne wnętrze dla kierowcy, dla pasażera. Nie zdradzamy cen. Podoba się Wam? Muszę przyznać, że Xpeng jest zaprojektowany nieco w inny sposób od tych samochodów, które u nas już są, chińskich samochodów. Przede wszystkim to jest tylko i wyłącznie napęd elektryczny, a to wymusza trochę ten kształt przypominający myszkę Apple'a. No tak jakoś się porobiło, że te samochody wyglądają dość podobnie. Mamy świetlną listwę, mamy reflektory mocno rozsadzone na zewnątrz zderzaków i mamy namiastkę tradycyjnego grilla. Co jest jednak ciekawe, to to, że ten samochód jest naprawdę bardzo aerodynamicznie dopracowany, a dowodem tego niech będzie, teraz silny musi wykonać ćwiczenie, spód tego auta. Całe podwozie, ale dokładnie całe podwozie jest przykryte, aby nie powodować zawirowań podczas jazdy. Efekt ma być taki, że samochód jest szybki, samochód jest ekonomiczny, czyli zużywa mało energii, a przez to taniej w utrzymaniu. No oczywiście nie obyło się bez takich plastikowych nakładek na progi i na nadkola, tylko że tutaj na progi są w kolorze lakieru, a niestety tutaj są w kolorze czarnego plastiku. I muszę powiedzieć, że w czarnym to nie przeszkadza, ale jeśli weźmiecie sobie takie auto i kupicie w białym kolorze, no to zdecydowanie śmiesznie wygląda, bo tu mamy taki czarny plastik. Drzwi z przodu i z tyłu oczywiście bezramkowe. Najmniej podoba mi się tył tego samochodu. Jak dla mnie jest zbyt obły przy wysokości nadwozia. No ale to jest oczywiście kwestia gustu. Napis, oznaczenie modelu i oznaczenie wersji, tak? Bo tutaj mamy wersję 4-napędową Performance. Najmocniejszą, najszybszą i najbardziej dopasioną, jeśli chodzi o wyposażenie. Ale o tym trochę później. Mamy oczywiście coś, co przypomina, dyfuzor, nie, bez przesady. To jest po prostu taka plastikowa nakładka i uwaga, opcją w tym samochodzie jest na przykład hak. I ten hak elektrycznie wysuwany tutaj jest. Nie wiem, gdzie otwiera się hak, gdzie jest jakiś przycisk do tego, ale wiem, że zainstalowałem sobie aplikację, bo Xpeng to jest jedna z tych marek, która stawia na technologię nie tylko związaną tylko i wyłącznie z samochodem. Zatem mam aplikację. Mogę oczywiście tutaj samochód wyłączyć, włączyć, ustawić klimatyzację, włączyć wentylowanie foteli, włączyć tryb, nie wiem, odpoczynku dla dziecka, dla psa i tak dalej. Na przykład włączyć kierunkowskaz albo mrugnąć światłami. To są rzeczy, które absolutnie do niczego Wam się nie przydadzą. No ale jeśli chcecie podczepić tutaj przyczepkę, możemy to zrobić z poziomu telefonu. Trudno to jest pokazać, ale znane to jest w samochodach Tesli, czyli mamy taki tryb strażnika i wszystko przez cały czas jest nagrywane, to co dzieje się dookoła samochodu, ale gdy tylko ktoś niepożądany dotknie auta albo zbliży się do samochodu na taką nieprzewidywalną odległość, to nagle ten cały system uruchamia zapis i ostatnie kilkadziesiąt sekund mogę sobie później odtworzyć w samochodzie, nie w aplikacji. I to mogę kontrolować również z poziomu aplikacji. Ale co tam tryb czuwania? Jest tutaj znacznie ciekawsza rzecz. Wiecie jaka? Zamykam auto, ale zrobię to z kluczyka. Oddalę się. Spróbujemy, bo przed chwilą to działało. I są dwie funkcje.
Mamo, kupiłem sobie zdalniaka i tak naprawdę teraz mamy do czynienia z autem zdalnie sterowanym, bo ja trzymam tylko w ręku telefon i mogę podjechać samochodem do tyłu, mogę podjechać samochodem do przodu. Powiecie, ale też mi funkcja, po co to w ogóle jest? Bo może być. Ale druga funkcja jest znacznie ciekawsza. Otóż puszczam palucha, zmieniam ustawienia aplikacji, przechodzę do zdalnego parkowania. I teraz najciekawsze jest to, że jak widzieliście, ja wcale nie jeździłem tym samochodem, nie uruchamiałem jakiegoś trybu szukania miejsca, jak to jest w innego rodzaju samochodach i tego typu asystentach. Nie miałem komunikatu, że o, tutaj jest wolne miejsce i miejsce takie, w którym samochód się zmieści. Nie, po prostu przycisnąłem zdalnie sterowane parkowanie, włączyłem i muszę trzymać palucha na ekranie i tyle. Samochód sam sobie znalazł miejsce, sam ładnie zaparkował. Proszę bardzo, ja tylko teraz mogę zamknąć auto i idę. Po co to jest? Bo oczywiście taka funkcja, gdzie ja muszę stać przy samochodzie i wjechać tym samochodem, to trwa zbyt długo, to jest mało użyteczne w Europie, a praktycznie to jest tylko i wyłącznie gadżet. Ale wyobraźcie sobie, że w Chinach prawo dopuszcza możliwość parkowania autonomicznego samochodu w momencie, kiedy ja już na przykład siedzę w restauracji i zamawiam obiad. Więc tak naprawdę w Chinach wygląda to tak, że podjeżdżam pod restaurację, przyciskam guzik parkuj, idę i zamawiam z karty dania, a samochód parkuje się sam. Gdzie? Nie mam zielonego pojęcia gdzie, bo jak przyjdę po zjedzeniu, no to przyciskam przyjedź w miejsce, w którym ja wyszedłem i samochód podjeżdża. Proste? Proste. Żeby nie być gołosłownym, że to takie bezsensowne jest obsługiwanie tego samochodu z aplikacji, no to otworzę sobie bagażnik aplikacją. Dobrze, moi drodzy, jakość i jeszcze raz jakość. Jakość widoczna jest w bagażniku. Oprócz tego, że to jest 571 litrów, tak, 571 litrów, bo zauważcie, jak ten bagażnik jest głęboki. To spójrzcie i zwróćcie uwagę, jak on jest dobrze wykonany i faktycznie jest to powyżej średniej spotykanej na razie na naszym rynku, czyli wyżej BYD, no i wyżej moim zdaniem od Tesli. Dodatkowo tutaj mamy przestrzeń na przykład na jakieś przewody, na przykład, nie wiem, rzeczy związane z lewarkiem w płynie, ale ciekawostka jest też taka, że tutaj pod rzepem mamy tajny schowek i tutaj też możemy coś dodatkowo zmieścić. To jest oczywiście wszystko porządne, tutaj nie ma z tym problemów. Tutaj boczki też są wyłożone zupełnie takim bardzo przyjemnym materiałem. Subwoofer. No tak, bo do audio jeszcze przejdę, to jest ważny temat w Xpengu. Roleta tradycyjna. Schowam i chcę zobaczyć jedną rzecz. Wiecie, bo teraz no, trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę, no bo jest roleta, bardzo porządna roleta. No ale nie, no to jest lipa po prostu, słuchajcie, bo nie ma tutaj ekranu do projektora. Więc uważam, że to jest naprawdę duże niedopatrzenie. Więc mamy duży bagażnik, mamy hak, który schowałem. No i siadamy do środka, co? A, jeszcze jedną rzecz wam pokażę z tyłu. Gdzie tutaj jest wycieraczka? Wycieraczka, moi drodzy, jest tutaj, chowana w tylnym spoilerku i działa od góry, a nie od dołu. Tak z dziennikarskiego obowiązku, bo w zasadzie warto o tym wiedzieć. Tutaj mamy do wyboru 20-calowe felgi oczywiście, 255 na 45, więc to jest kawał opony. A, jeszcze jedna fajna rzecz. Bo pewnie zastanawiacie się, gdzie ten samochód się ładuje, bo to jest przecież elektryk. Czy zauważyłeś to? Tutaj. Tutaj się ładuje, po prawej stronie z tyłu. No i oczywiście jak to się otwiera? Otwiera się tu. Ale dobrze wiedzieć, że na przykład klapkę wlewu paliwa można otworzyć też z kluczyka i z wnętrza. Dobrze, moi drodzy, skoro to jest samochód elektryczny, no to oczywiście mówię, że w Polsce dostępny będzie w dwóch wersjach, jeśli chodzi o pojemność baterii. W wersji podstawowej bateria ma 66 kWh brutto, bo producent podaje wartości brutto. Większa bateria, pojawiająca się od wersji long range,
czyli drugiej specyfikacji samochodu, bo będą 3, ma 87,5 kWh. Oczywiście bateria jest płasko umieszczona pod podłogą i to jest LFP mniejsza bateria, NMC większa bateria. No i na pewno zastanawiacie się, jak można ładować ten samochód. Oczywiście można ładować prądem zmiennym, oczywiście można ładować prądem stałym, no ale właśnie dobra informacja jest taka, że maksymalna moc ładowania to, uwaga, aż 280 kW. I taki prąd przyjmuje ten samochód, bo jest zbudowany na architekturze 800-woltowej, więc to jest naprawdę jak na europejskie standardy, to jest kosmos na europejskich producentów, jak na chińskie standardy, no to taka średnia dolna granica, no bo BYD już pokazało instalację 1000-woltową i możliwość ładowania prądem o mocy, uwaga, 1 MW. I pokazali samochód i pokazali też ładowarki. Niezłe, co? No właśnie, no ale cieszmy się z tego, co mamy. 280 zasięg, no to żeby nie być gołosłownym, w tej mniejszej baterii zasięg to jest WLTP 435 km, a w tej większej 570 w przypadku wersji samochodu long range. 570 km na jednym ładowaniu. Nieźle, co? No właśnie, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten long range ma, uwaga, 286 konie mechaniczne, to robi się całkiem miło, prawda? No tylko my takiego samochodu nie mamy. No niestety nie mamy. Mamy wersję performance. No i to jest właśnie dobry moment, żeby, moi drodzy, powiedzieć Wam jedną rzecz. Oczywiście, jako że zajmujemy się chińskimi samochodami i mamy już uznaną pozycję wśród importerów, producentów i w ogóle wśród wszystkich Was, widzów, a to jest najważniejsze, no to mogliśmy sobie wybrać, jakie auto chcemy na dzień premiery Wam pokazać. No i wybrałem z premedytacją. Nie tego największego, najbardziej luksusowego SUV-a G9, nie sedana P7, tylko właśnie średniaka. A zrobiłem to z premedytacją i zrobiłem to tylko dlatego, widzicie, jak ja tutaj siedzę, że ten samochód zrobił na mnie największe wrażenie w dniu premiery podczas pierwszych jazd, w których uczestniczyliśmy. Zobaczcie, 4,75 długości, 3 niecałe metry rozstawu osi. A ile tutaj jest miejsca? Jak to się wszystko udało tutaj zmieścić? Duży bagażnik, sporo, no nie, ogrom miejsca na tylnej kanapie i sporo i dużo miejsca z przodu. No przecież ja tutaj siedzę, tak naprawdę mógłbym sobie siedzieć tak, ale będę siedział tak. Miejsca na stopy mam całkiem spoko, chociaż muszę powiedzieć, że na szerokość tamtego miejsca nie ma za dużo. I to też ważna uwaga, jeśli mówimy o tych 3 samochodach, które debiutują na naszym rynku, to jest ewenement. No oczywiście G9, czyli ten duży SUV, jest również obszerny w środku, ale właśnie mam wrażenie, że w tym samochodzie jest najwięcej przestrzeni. Przecież ja tutaj mogę sobie założyć rękę na głowę, usiąść wygodnie, miejsca nad głową mam ogrom, po prawej stronie bardzo dużo. Tutaj jak rozłożę sobie podłokietnik, to jest mi przyjemnie. Mam wyjeżdżające cup holdery. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Ja wiem czego. No silny nie pojedziesz na narty, bo tu nie ma tunelu środkowego. To jest dźwigienka regulacji oparcia. Oparcia. Są... O jest, prawie 5 poziomów naliczyłem, więc ja też to mogę zrobić tutaj w bardzo prosty sposób. O, bo dostęp mam spoko. No i teraz, słuchajcie, nie chcę się tutaj nigdzie ruszać. Duże panoramiczne okno, które nie kończy się tutaj, tylko kończy się tutaj. Dodatkowo ma się pojawić roletka, ale to coś będzie na zasadzie akcesoryjnego rozwiązania. Mamy oczywiście tutaj jakąś tam kieszonkę i wiecie co? I w samochodach marki XPeng dostępna będzie prawdziwa skóra nappa w pakiecie komfort. Niezłe, co? Jeśli chodzi o jakość materiałów i jakość wykończenia, no to już powiedziałem Wam. Zdecydowanie lepiej niż w Tesli, zdecydowanie lepiej, tak, lepiej niż w BYD. Wszystko jest bardzo jakościowe. Jest łapka, jest lampka, tu i tu, bo wiem, że na to zwracacie uwagę. Tutaj jest dodatkowo, bo tu jest bardzo w ogóle bardzo dużo głośników. Ten system audio jest niesamowity. Głośniki są nawet zaszyte w tylnych zagłówkach, tylko po to, żeby kierowca mógł słuchać albo rozmawiać przez telefon i żeby cały samochód nie musiał tego słyszeć. Długo można by gadać o jakości chińskich samochodów.
No i przed chwilą się trochę pospieraliśmy z Silnym, który twierdzi, że to jest generalnie jakość bardzo porównywalna z samochodami BYD. I owszem, ale mam wrażenie, że tutaj jest ciut lepiej. To są bardzo indywidualne odczucia, bardzo subiektywne. Biorąc pod uwagę, czy tu jest miękko, czy twardo, to faktycznie, no tutaj to jest taki plastik twardo-miękki. No, tu jest miły w dotyku, ale też czuć po prostu, że to jest sztuczne tworzywo. To jest taka cerata. Tu jest plastik, niewyłożony niczym. To jest fajna tkanina. Wszystko jest bardzo przyjemnie spasowane. Oczywiście, gdyby to była jasna skóra, to zdecydowanie by to wnętrze wyglądało inaczej, bardziej jakościowo. W G9, aha, no nie miałem wybiegać w przyszłość, to te fotele mają zupełnie inne przeszycia. One sprawiają wrażenie już na pierwszy rzut oka, że są takie, wiecie, bogate, takie mięsiste. Tutaj może przez to, że wszystko jest takie czarne, to jakoś, wiecie, czarne wyszczupla, może nie robi takiego wrażenia, ale jedno jest pewne. Jakość jest naprawdę całkiem niezła, by nie powiedzieć bardzo dobra. Ale żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, weźmiemy Xpenga, weźmiemy BYD i porównamy jeden z drugim i wtedy będzie wszystko jasne. I wtedy także sprawdzimy, jak oba auta spisują się na drodze. Ale wracając do G6, oczywiście ten samochód rzuca się w oczy zupełnie inną filozofią zaprojektowanego wnętrza. Tutaj jest skandynawski minimalizm, można by było powiedzieć, czyli typowy dla chińskich samochodów brak guzików, przełączników i wszelkiego rodzaju rzeczy niepotrzebnych. Mamy duży ekran, prawie 15 cali. Przed oczyma kierowcy jest mniejszy ekran z najpotrzebniejszymi tylko rzeczami i to właśnie na tym ekranie widzę odwzorowanie sytuacji drogowej. Mamy tak naprawdę tylko na kierownicy przełączniki po lewej i po prawej stronie. No a co jest w środku? Szeroka konsola środkowa ze schowkiem, o którym mówiłem, 2 cup holdery i, co zasługuje na uwagę, 2 miejsca, 2 ładowarki indukcyjne. To jest patent, który jest stosowany w innych samochodach, ale z reguły w jednym miejscu jest ładowarka, a w drugim po prostu miejsce na odłożenie telefonu i już. A tutaj mamy 2 mocne, bo 50 ładowarki z chłodzeniem, czyli jak położę telefon, słyszycie? O, od razu zaczyna ta chłodziarka działać, no bo jednak 50 to jest mocna ładowarka. Nie ma tutaj możliwości jakiejś manualnej regulacji nawiewu. Nie, wszystko oczywiście dzieje się na ekranie. Trochę tych pilków jest, raz, dwa, no i trzecim już mogę sobie sterować na przykład kierunek. O, tak ładnie, lewa, prawa strona. No oczywiście mogę sobie wybrać zaprogramowane jakieś opcje, żeby nie paluchem majdrować. No i mamy też wentylowane i chłodzone fotele. Te z tyłu są tylko podgrzewane. Wentylowane i chłodzone? Nie, podgrzewane i wentylowane, przecież to jest masło maślane, mamy oczywiście podgrzewaną kierownicę. To wszystko na ekranie. Ten ekran jest bardzo duży, jest to menu czytelne, chociaż trzeba się trochę wgryźć w te wszystkie funkcje. Ale jest to spójne z innymi samochodami, nie tylko chińskimi, po prostu po lewej stronie mamy kategorie w menu. Ich jest całkiem sporo, od samochodu, przez oczywiście drzwi, okna, światła, fotele, po aktywne systemy i tu ważna od razu uwaga, Xpeng ma pełną homologację europejską, czyli wszystkie systemy, które być muszą w samochodach sprzedawanych na rynku europejskim. Mamy oczywiście te wszystkie funkcje związane z... Bo jeśli samochód ma kartę SIM, a tutaj taka oczywiście opcja jest i kupując samochód dostajemy kartę SIM, no to samochód jest połączony z internetem, więc korzysta z dobrodziejstw wszystkiego, czyli na przykład nawigacji, gdzie widzi korki, gdzie widzi sytuację drogową. Nawigacja, tak na marginesie, tomtomowa. Menu jest po angielsku, asystent również jest po angielsku. No i mamy kwestię ustawień ładowania. Bardzo mnie cieszy funkcja OTA, czyli możliwość wymuszenia nagrzania baterii do szybkiego ładowania. No to jest szczególnie istotne w momencie, kiedy mamy naprawdę dużą moc ładowania, przypominam 280, więc żeby z tego skorzystać, to mogę wymusić paluchem po prostu taką funkcję i rozpocząć proces grzania baterii. No i oczywiście 360 stopni, kamery, widok. Możemy sobie tutaj ustawiać, czy chcemy panoramiczny widok, czy nie. No to są takie ustawienia, które każdy sobie musi gdzieś tam przeklikać i już. Ale z rzeczy absolutnie istotnych, no to muszę powiedzieć, system audio, mówiłem o tym, 960 W, 18 głośników i bardzo przyjemny materiał tutaj i ładny dekor, i ładne te kratki.
I w sumie ładna kierownica, trochę spłaszczona od góry, od dołu, z tymi przyciskami tutaj. Po prawej stronie lewarek zmiany biegów, po lewej stronie wycieraczki. I od razu powiem na postoju, ten lewarek nie służy tylko i wyłącznie do przełączania do jazdy na wprost, do przodu albo do tyłu. Dla porządku muszę Wam powiedzieć dwie ważne rzeczy. No przede wszystkim mam wrażenie, że nie powiedziałem dokładnie, w jakich wersjach jest dostępny ten samochód i z jakimi mocami. Zatem 3 wersje napędowe. RWD Standard, RWD Long Range i AWD Performance. Pierwsza 200, żeby nie być gołosłownym, 258 koni mechanicznych i 440 Nm. To wszystko będziecie widzieli w przepięknej tabelce, którą Silny zaraz tutaj gdzieś wrzuci. Druga wersja to jest też RWD, ale już wtedy mamy 286 koni mocy i 440 nadal Nm, ale mamy większą baterię, więc mamy większy zasięg, największy, 570 km. No i mamy auto w wersji, w której siedzę, którą jedziemy, czyli mamy 476 koni mechanicznych, czyli mamy 660 Nm, 87 oczywiście 0,5 kWh bateria i zasięg 550. Ale jak ktoś kupuje wersję Performance, no to nie zasadniczo dla zasięgu, tylko dla performance'u, czyli dla osiągów. A te są takie, że auto przyspiesza w 4 sekundy do setki. Overspeed Limit Alarm. Możemy to sobie wyłączyć w bardzo prosty sposób i to też już jest tak naprawdę standard, nie tylko w chińskich samochodach, ale we wszystkich samochodach, które mają rozbudowane menu, czyli taki ekran szybkiego dostępu. Tutaj akurat zjeżdżamy palcem z góry, no i mamy wszystkie te ikonki, z których korzystamy dość często. Regulacja lusterek, tak naprawdę składanie albo ich dostosowanie, podgrzewanie, wentylowanie foteli, kamera 360, blokada drzwi, no tak, tryb czyszczenia ekranu i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, mamy tutaj przycisk funkcyjny, możemy sobie ustawić, jaką funkcję tutaj chcemy, ale też nie dowolną, tylko mamy listę funkcji, z których możemy sobie wybierać. Pierwsza rzecz, którą chcę włączyć, to aktywny tempomat. Żeby to zrobić, nie znajdziecie tutaj żadnych przycisków. I teraz odwołuję się do tego, co powiedziałem wcześniej i Silny mi przerwał. Jaka funkcja, skoro nie tylko przełączanie biegów? No i teraz jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Właśnie tą dźwignią włączamy również aktywny tempomat. Jak? Przyciskając, a tak naprawdę przesuwając tę dźwignię w dół, do samego oporu. Wtedy mamy aktywny tempomat, mamy ustawioną prędkość teraz na 79, oczywiście mnie to nie satysfakcjonuje i prędkość już zmieniamy tą manetką, czyli normalnie sobie tutaj kręcimy, ja ustawiam na 110, chociaż mam 100 km na godzinę tutaj prędkość dozwoloną, żeby zobaczyć, jak jadą inni wokół mnie, a wszyscy jadą szybciej. To jest taka, wiecie, prosta zasada. Mamo, dostałem 2. O ty, dziadzie ty. Ale cała klasa dostała. No dobrze, to jakoś jest już lepiej. Wszystko widzę, odwzorowaną sytuację na ekranie, który zasłania mi kamera, bo Silny ma taką manię, że właśnie tutaj montuje taką kamerę. Oprócz aktywnego tempomatu, jak uruchomić asystent, który utrzymuje samochód w pasie ruchu. O, jest! I teraz tak naprawdę mamy automatyczną jazdę. Specjalnie nie używam słowa autonomiczną, nie, bo to nie jest autonomia, chociaż Xpeng twierdzi, że to jest autonomia poziomu 2+, a trochę takie naciągane. No generalnie w polskich warunkach czy w europejskich warunkach na razie z tą autonomią jest różnie. Muszę dotknąć kierownicę. Kierownica jest pojemnościowa, więc nie muszę skręcać, żeby system wiedział, że mam ręce na kierownicy. No to jest wymagane przepisami. Mogę ją tylko dotknąć. Coś, co nie jest oczywiste w nowoczesnych samochodach. Czasami ta kierownica jest jeszcze tradycyjnie niepojemnościowa, tylko tradycyjnie, czyli muszę wykonać ruch na kole kierowniczym. Jeśli chodzi o samą jazdę, mamy 4 tryby jazdy: Eco, Standard, Sport, Individual. Cały czas teraz jadę na trybie Standard. Czucie pedału jest, bym powiedział, bardzo standardowe, przeciętne, tutaj nic się nie dzieje, ale w trybie Sport pedał gazu staje się zdecydowanie bardziej czuły. Nie chcę powiedzieć, że nieprzyjemny, ale trzeba wziąć poprawkę. Jest duża różnica między Standardem a Sportem. Jest też tryb Eco, który mocno nie tyle łagodzi czułość pedału gazu, co optymalizuje wszystkie systemy pod to, żeby jak najbardziej wydajnie ten samochód jechał i jak najbardziej wydajnie korzystał z energii elektrycznej. Jadę z prędkością 100 km na godzinę.
W trybie sport, ale to jest mniej istotne i jest tutaj cały czas cicho. Nie słyszę w ogóle absolutnie hałasów, które dobiegają z zawieszenia, z opon. Przy tej prędkości nie słyszę nawet szumu opływającego powietrza. Ten samochód jest dość zwarty, chociaż nie da się oszukać, że ten układ kierowniczy, on jest elektrycznie wspomagany oczywiście. On wykazuje taką typową dla charakterystyki elektrycznych układów, taką słabą mięsistość. On jest taki troszkę papierowy, ale to jest porównywalne z innymi samochodami. Po prostu tak tutaj jest. Jak chcecie, to też o tym wielokrotnie powtarzam, że jeśli chcecie samochodu, który jest taki bardzo nakierowany na charakterystykę prowadzenia, na przyjemność z jazdy, to jednak europejskie samochody mają tutaj zdecydowanie więcej do powiedzenia i one są w tym akurat aspekcie bardzo akuratne. Chińczycy inaczej konsumują motoryzację, dla nich to nie jest aż tak istotne, że my tutaj wyczuwamy ten układ kierowniczy, czy on stawia dobry opór, czy nie. Mamy tutaj możliwość zmiany jego charakterystyki i to tyle. Dobrze, moi drodzy, to teraz szybki pomiar. Mam tutaj odcinek testowy nasz, który zmierzymy zużycie energii średniej dla naszego odcinka testowego. Średnie zużycie przy 100 km na godzinę, aż nie chce mi się wierzyć, to jest 23 kWh na 100 km. Przy prędkości 120 km na godzinę, to zużycie podskoczyło średnie do 26, tam było 23, a teraz pojedziemy 140, czyli mamy 23-26, to dużo. I mamy przy 140 km na godzinę mamy 29 kWh. A średnie, moi drodzy, to jest 21,5. I to jeździliśmy w trybie standard, w trybie sport. Więc można pewnie postarać się, jeśli weźmiemy auto na dłuższy test, to na pewno sprawdzimy, jak to będzie przy dłuższych odcinkach i w jeździe po mieście. Dla przypomnienia, 4 sekundy do setki, mamy tutaj 476 koni mechanicznych i 66 Nm. Auto sporo waży, bo blisko 2,5 tony, tam 2,300 z hakiem. Muszę tylko zresetować, muszę tylko włączyć nagrywanie. Widzicie, to są naprawdę trudne rzeczy. I co? Najpierw pojedziemy w trybie standard. Dobra. Wszystko gotowe? Au! Wiecie, co jest nieprzyjemne? Wciskam pedał gazu i długo muszę poczekać, aż samochód ruszy. Nie ma tego charakterystycznego wdepnięcia w plecy, nie ma tego wciśnięcia w fotel. To wciśnięcie pojawia się zdecydowanie po zbyt długiej zwłoce oczekiwania. Nie jest to przyjemne. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, ale zobaczymy. Może to jest tylko kwestia trybu sport albo trybu normal, ale 0-100, widzicie, takie odczucia, a 0-100 4,77 w trybie normal. Miało być 4. Dobrze, to ja w takim razie zmieniam na tryb sport. Ulala, proszę bardzo. Wciska już. Niesamowite. I co, jak obstawiacie? Było 4,77, a tutaj mam 4,4. To jeszcze raz, co? Pewnie i tak w nieskończoność. Mam baterię naładowaną w 80%, to też jest ważna informacja. Nie doszukałem się żadnych informacji na temat tego, że na przykład to przyspieszenie jest dostępne tylko na przykład w zakresie naładowania baterii jakimś tam wąskim. Z reguły jest tak, że ta maksymalna moc jest dostępna w zakresie od 20 do 80% naładowania baterii. Chyba że mówimy o jakichś takich trybach boost. Cupra ma tryb boost i on jest dostępny w bardzo wąskim zakresie. Tam gdzieś 80-70, żeby nie być gołosłownym. Dobra, ale resetuję i jeszcze raz, proszę bardzo. Super! I tutaj już nie ma tego czasu zwłoki, więc tutaj to poczucie dynamiki jest naprawdę torpedujące. I to samo dotyczy również przyspieszenia nie z zera, tylko takiej elastyczności, czyli na przykład z 70 albo z 80. 4,5. Nie poprawiliśmy wyniku. I teraz niespodzianka, czyli tryb lounge. W trybie sport mamy przesuwaczek, możemy zrobić tryb lounge. Co teraz się stanie?
No... Bardzo przyjemnie. Jakieś typy? $4,25. Reasumując, Xpeng to jest kompletnie nowa marka na naszym rynku, chińska oczywiście, marka, która produkuje tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Pojawią się u nas 3 modele. G6 jest średniakiem, jeśli weźmiemy pod uwagę gabaryt tego samochodu. Na plus zdecydowanie, i jak już ustaliliśmy, jest jakość wykończenia i jakość materiału w tym samochodzie. Zobaczcie, nawet tutaj jest taka fajna, miękka tkanina, a te wszystkie tworzywa, bo to już nie wygląda jak plastik, są przyjemne w dotyku. Nie jest to, jak powiedział Silny, nie wiadomo jaki kosmos, ale jednak moim zdaniem to jest zdecydowanie lepszy poziom niż Tesla. To jest trochę lepszy poziom niż BYD. To jest poziom w chińskich samochodach niespotykany dotąd spośród wszystkich marek, które u nas są. No bo Hongqi, który się pojawił, którego test możecie obejrzeć sobie na naszym kanale, on wnosił też pewien nowy rodzaj świeżości i jakości do tych samochodów. I przychodzi mi na myśl inna marka, NIO, i właśnie NIO, które dostępne jest w zasadzie w imporcie prywatnym, to jest zbliżony poziom tych samochodów, więc jest to coś zdecydowanie lepszego. Jeśli chodzi o napęd, no to tutaj Xpeng chwali się, że stosuje swoje rozwiązania, zdecydowanie stosuje swoją elektronikę, swoje systemy, swoje ma też baterie i silniki elektryczne. Jeśli chodzi o moc i moment, no to jest też górna półka, 256 koni w najsłabszej odmianie, później 280 kilka i 476. Zdecydowanie na plus jest też kilka rzeczy takich mocno technicznych, o których myślę, że warto powiedzieć, bo skoro pojawiła się jedna osoba wśród komentujących, która kazała nam wjechać samochodem na górkę, na jakiś próg, na jakiś krawężnik, żeby zobaczyć, czy drzwi można zamknąć, i to zrobiliśmy i samochód nie wydał przy tym żadnych dźwięków, no to warto powiedzieć, że sztywność skrętna nadwozia w Xpengu to jest 41 600 Nm. Ile to jest? Czy to jest dużo? Czy to jest mało? To jest moment, którego trzeba użyć, żeby nadwozie zaczęło pracować. Dla porównania Tesla ma tę wartość na poziomie 26 tysięcy Nm. Czyli widzicie, jaka jest różnica. No a jeśli w ogóle spodobał Wam się ten test i wszystkie inne testy, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bo tylko dlatego możemy się rozwijać. No i tak jak Wam obiecałem, sprawdziliśmy, jaką mocą może być ten samochód ładowany. Przypominam, producent podaje 280 kW, więc przyjechałem tutaj z baterią naładowaną gdzieś na 57%. Uruchomiłem paluchem ręcznie na ekranie tryb podgrzania baterii. Dostałem komunikat, że bateria jest w optymalnej temperaturze. No i maksymalną moc ładowania, jaką przyjmuję na stacji 350, to jest 144 kW. Było trochę więcej, maksymalnie osiągnąłem po minucie 165 kW. Teraz się ustabilizowało na poziomie 145 kW. Ładowanie trwa 3 minuty. I jeszcze jedną ciekawą rzecz zauważyłem. Mogę zmieniać sobie, jak ma być wyświetlany zasięg tego samochodu. Czy zgodnie z normą WLTP, czy dynamiczną. Zapytacie, jakie to ma w ogóle znaczenie? Ano ma. Bo zgodnie z normą WLTP to teraz 354 km, a zgodnie ze wskazaniami dynamicznymi tylko 272. No jak tak człowiek siedzi przy tej ładowarce i się nudzi, to wymyśla i szuka. No i znalazłem. Sleep Space. Tryb. Adjust your seat mode manually to start sleep. No więc mamy tutaj okienko i możemy sobie ustawić godzinę i możemy ustawić sobie siedzenia. Czyli robimy Seat Mode i mamy 3 mody spania. Pasażera i kierowcy i z tyłu. I na przykład robimy sobie Single Bed Mode. Wybierzemy to. Next. Please follow the instructions to complete the preparation steps before adjusting the seat. After clicking to start adjustment, please leave the front seat and the passenger seat will automatically recline. No to lecimy dalej. Automatic Adjusting.
years later. The front passenger seat has been reclined, entering the sleep space soon. No to idziemy spać.